Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy 27 czerwca 2023 roku. Blok BTC 796 128, 44 tysiące bloków pozostało nam niecałe do halvingu. Dzisiaj imieniny obchodzą Cyryl i Bożydar, tak spokojnie, a Kanga kosztuje $1,91. Cash wyceniony jest na niecałe 350 Kang, a wycena Kangi to około 70 milionów złotych. Cześć Tomku. Cześć Łukasz. Powiedz mi, jak się nazywa Meksykanin, któremu ukradli samochód? Nie mam pojęcia. Carlos. Dobrze. Bałem się, że zgadniesz. Bardzo się cieszę, że ci się nie udało. Powiedz Tomku, co tam się dzieje dzisiaj na rynkach? Mamy wzrosty. Szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego mamy wzrosty, ale mamy. Podejrzewam, że ma to związek z tymi wszystkimi licznymi, pozytywnymi informacjami. Tak przyznam, trochę dziwnie się czuję, bo jeszcze 2-3 tygodnie temu po prostu mieliśmy wizję katastrofy, SEC tutaj strzelał z karabinów, w ogóle koniec był, a teraz mamy totalną zmianę narracji o 180 stopni i jesteśmy na fali wzrostów. I to jest dla mnie po prostu piękny przykład manipulacji rynku. Jak można manipulować? No tak. Powiedz, czy SEC zmienił swoją narrację o 180 stopni również w stosunku do krypto i przestaje atakować? Znaczy, z tego, co się dzieje na rynku, te wszystkie wnioski o zezwolenie na spot ETF, czyli na papier wartościowy, de facto regulowany przez SEC, który ma śledzić cenę Bitcoina, pokazuje to, w którą stronę chce iść SEC tak naprawdę. On chce zablokować zewnętrzne podmioty, które jakby oferują prawdziwy towar i chce dać możliwość handlu ludziom i instytucjom na derywatach. Tak to wygląda. I jak tam cena Bitcoina w takim razie? No obecnie jesteśmy, tak jak mówiłem, na fali wzrostów. Dobiliśmy już nawet do ponad 31 tysięcy dolarów. To było na bardzo wysokim wolumenie, także tam jakbym był analitykiem technicznym, powiedziałbym, że mamy mocny punkt oporu na 31 tysiącach dolarów. I jakbym się bawił w analizę techniczną, to pewnie bym powiedział, że jeżeli przebijemy te 31,5 tysiąca, to zatrzymamy się na kolejnym jeszcze nieznanym punkcie oporu. Okej, a co z ETH? ETH no ETH idzie za Bitcoinem. Ogólnie mamy teraz sytuację taką, że Bitcoin przebił ponad 50% dominacji rynku. Teraz był chyba nawet na 55%. A pamiętam, że w ostatnim bullrunie na szczytach, gdy altcoiny wiodły prym, dominacja Bitcoina była na poziomie 33%. Także teraz jesteśmy na tej fazie akumulacji przed, to się nazywa hossą, przed hossą, tak bym powiedział. Dominacja Bitcoina rośnie, cena Bitcoina rośnie. Wszystkie alty, w tym ETH, zachowują się cały czas tak samo. To znaczy, że po tych wystrzałach pozytywnych informacji rynkowych, po wzrostach Bitcoina, ETH idzie po dniu, po 2 dniach kawałek za nim. Tak, a spadają one wszystkie równo z Bitcoinem. No. Dobrze, czyli mamy troszeczkę spokoju na rynkach, można powiedzieć. Wszystko się unormowało. Ja, zanim jeszcze przejdziemy do następnych tematów, bo tych tematów mamy całkiem sporo, to przypomnę wszystkim, żeby napisali nam na czacie czy w komentarzu, jak nas widzą, jak nas słyszą, tak żeby ewentualnie nasz dział tutaj mógł zareagować, jeżeli coś jest nie tak. Także bardzo proszę, dajcie znać też skąd jesteście, bo chcemy wiedzieć, gdzie czy do kogo docieramy, a ja małą prywatę tutaj odwalę. Ostatnio byłem na konferencji bardzo, bardzo fajnej
konferencji pod Warszawą i stąd pozdrawiam wszystkich, z którymi udało mi się rozmawiać i też z tymi, z którymi nie udało, mimo że bardzo się staraliśmy. Osób było tak dużo, że ciężko było z każdym zamienić słowo. Pozdrawiam również Piłę, tak szczególnie i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze spotkać. Mówiliśmy o ETF-ach. Powiedz w skrócie, o co chodzi? Co to jest ETF? ETF to jest skrót od Exchange Traded Fund. To jest tak naprawdę papier wartościowy, który posiada koszyk aktywów, tak to można nazwać. Czyli teoretycznie pod ETF-em jest albo zwykły tracker ceny, to są ETF-y, derywaty tak zwane, czyli ETF-y syntetyczne, albo mamy rzeczywisty towar, albo kontrakt na rzeczywisty towar, także coś na tej zasadzie. Także teraz na rynku mamy okres, gdzie wszyscy chcą dostać zezwolenie na prowadzenie tego właściwego ETF-u, tego, który ma najniższe koszty zarządzania, czyli ETF-u spot. Powiedz mi, czyli jak rozumiem, ETF to jest coś takiego, że mogę kupić na normalnej giełdzie, takiej klasycznej, starej, przestarzałej, jako papier wartościowy i można powiedzieć, że on reprezentuje na przykład bitcoina na takiej giełdzie. Czyli można powiedzieć, że jeżeli ja kupię ETF-a, to fundusz musi kupić bitcoina, a jeżeli ja sprzedaję ETF-a, to fundusz powinien sprzedać tego bitcoina, którego ten ETF reprezentuje. Oczywiście nie gdy handlujemy między sobą, ale gdy kupuję w tej emisji pierwotnej. Dobrze myślę. Tak. Super. A powiedz teraz, dlaczego w takim razie to jest takie istotne dla rynku? Jakie jest Twoje wyczucie, czemu tak dużo zamieszania się robi, jeżeli jakaś duża instytucja finansowa zgłasza wniosek o to, że chce coś takiego poprowadzić? No ludzie mają wrażenie, że adopcja przyspieszy, że będzie dużo wpływającego kapitału, który napędzi rynek, napędzi cenę i po prostu będą wzrosty. Mhm. Na rynku mamy też bardzo dużą ilość spekulantów, którzy po prostu wchodzą w kontrakty, na kontrakty futures, opcje, tego typu rzeczy. I oni zawsze lubią zagrywki pod te wszystkie newsy. I kontrakty z reguły otwierane są na bardzo wysokim lewarze, dlatego gdy na rynku tak naprawdę w tym momencie przy dużych newsach zarabiają tylko, powiedziałbym, to jest taka moja teoria, ci, którzy mają insider news, czyli po prostu ktoś tam się dowiedział, że będą te wnioski o ETF-y, przez jakąś tam spółkę z boku postawili na kontrakt na przykład longa, zanim to poszło do mediów, potem to poszło do mediów i voilà, zarobieni, jak to się mówi. No tak, czyli można powiedzieć, że zrobienie ETF-a spowoduje, że po pierwsze duzi gracze, którzy do tej pory grali tylko na giełdzie, mają dostęp do bitcoina, mogą zrobić sobie ekspozycję na bitcoina. Z drugiej strony ci wszyscy spekulanci, którzy do tej pory spekulowali znowu tylko i wyłącznie na zwykłych akcjach, mają dostęp do takiego prostego spekulowania na bitcoinie. No wiadomo, to są stare rozwiązania, ale na pewno najbardziej popularne i największy kapitał tam jest, czyli jeżeli pojawią się chętni do kupna, to będą to bardzo, bardzo duże kwoty. Faktycznie to może, myślisz, napędzić wzrosty? To jest taki byczy sygnał, że te ETF-y powstają, czy to raczej zamieszanie będzie tylko? Znaczy, to jest na pewno byczy sygnał i żeby jeszcze było jasne, dlaczego na przykład taki duży fundusz inwestycyjny nie wchodzi teraz w Bitcoina, a będzie wchodził w Bitcoina, jeżeli taki ETF powstanie. Jest tak dlatego, że w momencie, gdy mamy papier wartościowy i ktoś kupi takiego ETF-a jako instytucja, to wszystko idzie mu na bilans jego środków zarządzalnych, czyli tam to są asety, asset under management. Mhm. W tym momencie dodatkową jakby korzyścią poza korzyściami podatkowymi dla tego typu instytucji jest to, że to wpływa na bilans danej instytucji i po prostu można pod zastaw tych ETF-ów na przykład brać
pożyczki. Okej, czyli można lewarować sobie swoje inwestycje. Taka mała informacja na boku. Na Kanze od całkiem niedawna mamy wprowadzoną usługę pożyczek pod zastaw krypto. Jest to pożyczka, dzięki której mogę zastawić moje na przykład bitcoiny albo ethery i otrzymać inne krypto do dyspozycji. Oczywiście jest to pożyczka pod zastaw, czyli trzeba dbać o to, żeby ten zastaw był warty więcej niż pożyczone przez nas środki. No ale jeżeli mamy wolne bitcoiny, mamy wolne etery, nie chcemy ich sprzedawać, no bo przecież już niedługo to the moon, to możemy nie sprzedawać ich, zastawić je i środki wykorzystać albo na to, żeby zapłacić za chleb i za wodę, albo żeby zainwestować ponownie w bitcoina, skoro mamy w tej chwili przecenę, przynajmniej tak niektórzy faktycznie wieszczą, jeszcze jest tanio, taniej nie będzie, a drogo to wszystko przed nami. Tak. To the moon, Ogólnie, tak? ogólnie ta usługa, obecnie można powiedzieć, sprytni Polacy stwierdzili, że właśnie na Kandze pojawił się lewar, bo pożyczyli na przykład stablecoiny pod zastaw bitcoina, za co następnie kupują bitcoina, mając więcej bitcoina, więc na wzrostach zarabiają, można by było powiedzieć, podwójnie. No tak, bo mogę zastawić mojego bitcoina, wziąć równowartość, tak żeby było bezpiecznie, powiedzmy połowy bitcoina i kupić te pół bitcoina teraz, więc jeżeli bitcoin pójdzie 10% do góry, to jesteśmy z powrotem. Czyli potwierdziła się zasada, że sprzęt elektryczny lepiej działa, gdy jest podłączony do prądu, nawet jak ma baterię. I warto sprawdzać, czy coś jest naładowane. Dobrze, wracamy do tych wszystkich, którzy teraz są zawiedzeni, że to nie nasi ulubieni regulatorzy, ani nic innego, po prostu zwykły prąd. Wracamy. Tomek, mówiliśmy o ETF-ach i mówiliśmy o czarnym ekranie bardzo długo, więc wypadliśmy z rytmu. Może porozmawiajmy teraz przez chwilę o kopaniu bitcoina. Wiem, że w Rosji coś się zmienia. Rosja szykuje się do tego, żeby zatwierdzić kopanie bitcoina w sposób taki przemysłowy, a z drugiej strony na przykład Riot Platforms zapowiedziało dokupienie ponad 33 000 koparek w tym roku, więc całkiem sporo. Powiedz, jak twoim zdaniem w ogóle wygląda przyszłość kopania? Czy to jest coś profitowego? Warto w to inwestować? To zależy w jakim rejonie. W Rosji na pewno, bo teraz podejrzewam mają bardzo duże problemy, żeby upłynnić te swoje kopaliny i mają bardzo duże nadmiary po prostu energii elektrycznej. Dlatego kopanie kryptowalut tam u nich jest najbardziej, będzie jak najbardziej lukratywną częścią jakby gospodarki, tak mi się wydaje przynajmniej. Jest to dobry ruch dla nich. No a poza Rosją? To też właśnie zależy od tego, skąd pozyskujemy prąd. Tak? Kopanie kryptowalut w Unii Europejskiej nie wyobrażam sobie. Ze względu na te nasze LTS-y, czy jak one się tam nazywają, no te tak, zielone certyfikaty. To trzeba zwrócić uwagę na to, że faktycznie w Unii Europejskiej mamy przeregulowany rynek i na dodatek jeszcze obłożony milionem różnych haraczy, no bo wiadomo, rząd unijny musi się z czegoś utrzymywać, muszą mieć na wypłatę pensji i podnoszą po prostu ceny prądu sztucznie, bo to cena prądu, którą płacimy z gniazdka, bardzo, bardzo odbiega od rzeczywistej ceny. Ostatnio rozmawiałem z pewnym znajomym, który mieszka w Ameryce Południowej i powiedział, że u niego wszystko jest tańsze, faktycznie ma benzynę po około 5 zł, tak można powiedzieć, jak się przeliczy, no to wydaje się, że to jest tanio, no na pewno dużo taniej niż w Polsce, ale ja mówię, ale słuchaj, to nic, dosłownie po drugiej stronie rzeki jest inny kraj Ameryki Południowej, nie będę tutaj podawał konkretnych nazw, a tam benzyna kosztuje, uwaga, 2 zł. 2 zł za 1 litr, więc... Strzelałbym, że chodzi o Wenezuelę. Nie Wenezuela, nie? Okay. Ale więcej nie będę mówił, natomiast faktycznie ta cena pokazuje, jaki jest rzeczywisty koszt benzyny. Benzyna, myślę, że faktycznie powinna kosztować w okolicach 2 zł, może nawet mniej i to zapewnia odpowiednie zyski dla producentów, wydobycia i
tych wszystkich pośredników. Cała reszta, którą my płacimy, to są po prostu koszty związane z biurokracją i tym, żeby było na drogi, przedszkola i pensje dla naszych bardzo drogich nam polityków. No ale wracając jeszcze do kopania, mamy prawie co tydzień ogłaszane coraz to kolejne ATH, jeśli chodzi o moc obliczeniową sieci, coraz więcej nodów, coraz więcej takiego zaangażowania. Czy to ma jakiś wpływ na adopcję? Czy myślisz, że to polepsza? Czy to jest dobry ruch, że rośnie ta sieć, czy to jest coś negatywnego? Znaczy na pewno wzrost mocy sieci i tym samym wzrost bezpieczeństwa sieci jest czynnikiem pozytywnym. I tak samo jak wzrost mocy obliczeniowej, tak wzrost jakby ilość użytkowników aktywnie korzystających z kryptowalut stale rośnie. Mhm. I to pokazuje nam, a przynajmniej powinno nam pokazywać, że jednak krypto nigdzie się nie wybiera. Tak? Mimo tych wszystkich narracji tam właśnie sprzed paru tygodni, wieszczenia czarnych scenariuszy, co to tam będzie i tak dalej, to rzeczywiście widzimy, że rynek kryptowalut prężnie się rozwija i rozwijał się będzie. Mhm. W jednym z wystąpień w Kongresie Stanów Zjednoczonych, to było chyba nawet w zeszłym roku, dyskutowano na temat kryptowalut i tam w pewnym momencie jeden z tych osób, które się wypowiadały, z kongresmenów powiedział, tego się już nie da zatrzymać, postęp jest czymś, z czym nie możemy walczyć, możemy spowolnić, ale na pewno nie zatrzymamy. Taka nowinka, AliExpress akceptuje płatności krypto. Nie słyszałem. Jakie waluty wybrali? Podaj dwie. Strzelam, że jest tam Bitcoin Cash. Otóż uwaga, po pierwsze wybrali Shiba Inu, a druga Floki. Okej, dobra. Nie spodziewałbym się. Ciężko byłoby wytypować. Tak, ale prawda jest taka, że AliExpress zmierza w kierunku tego, żeby umożliwić ludziom płatności w krypto. Czy to jest zagrywka czysto PR-owa, czy ma jakieś podłoże ekonomiczne, zobaczymy. Na pewno możemy powiedzieć, że jeżeli w Polsce i w Europie ktoś jest zainteresowany tym, żeby otrzymywać płatności w krypto, to Kanga oferuje takie rozwiązanie od ręki. Można umożliwić swoim klientom od razu płacenie w krypto. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie to jest bardzo wygodne, no nie muszę wymieniać krypto na złotówki, potem tymi złotówkami płacić, mogę od razu zapłacić w krypto. Dokładnie tyle wtedy muszę sprzedać krypto, ile potrzebuję, nie muszę sobie robić górki, a ja straszliwie nie lubię sprzedawać krypto. Jeszcze jedna rzecz, która mi się teraz przypomniała. Na konferencji, na której byłem, miałem krótkie wystąpienie na temat Kangi i blockchaina ludzi. Nie będę w tej chwili rozwijał tematu, ale śledźcie nasz kanał, bo będziemy rozwijali go. Chcemy, żeby wszyscy zrozumieli i wiedzieli, czym według nas jest blockchain ludzi, na czym polega decentralizacja 2.0. Muszę powiedzieć, że w trakcie rozmów z ludźmi wyłonił mi się takie spojrzenie, że mówimy ciągle o tym, że dywersyfikacja inwestycji jest bardzo, bardzo ważna. No i oczywiście naturalnym jest to, że mówimy dywersyfikacja, jeśli chodzi o rynki, tak, czyli medium, w jakim inwestujemy. Więc oczywiście kryptowaluty to może być jedno z tych mediów, innym medium mogą być nieruchomości, a jeszcze innym na przykład inwestycja w dzieci czy w samego siebie, jeżeli chcemy się podszkolić czy czegoś nowego się nauczyć. Ale możemy pójść głębiej. Dywersyfikacja może być wewnątrz kryptowalut, tak? Możemy kupować Bitcoina, możemy kupować Ethera, możemy kupować różne kryptowaluty. I ja jeszcze wymyślałem, że jest jeszcze jeden poziom dywersyfikacji, otóż strategii, jaką obieramy. Jeżeli kupujemy na przykład krypto tylko i wyłącznie pod kątem trade'u, czyli dzisiaj kupuję, jutro może sprzedam, może pojutrze sprzedam na górce, to jest jedna z metod inwestycji, a jest jeszcze wiele innych i warto tutaj również robić dywersyfikację. Ja oczywiście krótko tylko powiem, że jedną z moich ulubionych metod, którą uważam każdy powinien stosować, to jest oczywiście metoda po prostu stałego kupowania kryptowaluty bez względu na cenę, raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, za minimalną kwotę, za kwotę, która nas nie zaboli, która nie będzie
wpływała w istotny sposób na nasz budżet taki miesięczny, nie wiem, 50 zł tygodniowo, 100 zł co 2 tygodnie. To są kwoty, które myślę większości z nas stać. No i ważne jest tylko jedno, wyłączyć myślenie, przestać zaglądać i poświęcić na to powiedzmy 5 lat. I za 5 lat myślę, że będziemy mile zaskoczeni. Ja przypomnę, jedna z osób postanowiła taki eksperyment przeprowadzić 8 lat temu, rozpoczęła taką inwestycję, zainwestowała niecałe 23 000 do tej pory, bo kupuje raz w miesiącu według stałego schematu kryptowaluty. W tej chwili portfolio jest warte, myślę, że chyba ponad 1 000 000 złotych albo w okolicach 1 000 000 złotych, więc bardzo dobry ruch, zamienić 23 000 w 1 milion. Brawo, zachęcam każdego i przypominam, Kanga wspiera ten mechanizm. Mamy coś takiego jak zlecenia cykliczne i to właśnie była jedna z rzeczy, która mnie zdziwiła. Na konferencji, jak byłem, rozmawiałem z ludźmi, opowiadałem o tej metodzie inwestycyjnej i wszyscy byli zaskoczeni tym, że mamy taką funkcjonalność, więc tak, zachęcamy do tego, żeby z niej korzystać. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli też coś więcej powiedzieć o jakichś dodatkowych zmianach w tej funkcjonalności, ale to tak jeszcze się nie denerwuj. Jeszcze trochę czasu na to mamy. Znaczy ja mogę powiedzieć, co mi pomaga akurat w takim stabilnym inwestowaniu w kryptowaluty. Ja po prostu zmieniłem sobie do tego podejście w ten sposób, że pracując na co dzień, prowadząc swoją firmę i zarabiając jakieś pieniądze, zakładam, że zarabiam ich po prostu mniej i że zarabiam część w fiatach, a część to tak naprawdę wmówiłem sobie, że zarabiam w kryptowalucie, więc de facto część zysków po prostu stale przeznaczam na zakup kryptowalut. Kupuję, składuję na zewnętrznych walletach i można siebie wtedy przekonać do czegoś takiego, że tak naprawdę zarabia się część w złotówkach, a część po prostu w kryptowalutach. Okej, tego nie ruszamy, czekamy na To The Moon i wtedy może będziemy szczęśliwi, że wytrzymaliśmy. Zdecydowanie najlepszą radą, jaką mógłbym dać komuś zaczynającemu na rynku krypto, jest to, żeby nie ulegać emocjom. Czyli gdy rzeczywiście świat się wali, to nie sprzedajemy. Tak naprawdę sprzedajemy w 2 przypadkach. Gdy mamy lepszy pomysł na wykorzystanie tego kapitału niż hodlowanie danej kryptowaluty, czyli na przykład mamy pomysł na jakąś inwestycję, żeby ten kapitał pomnożyć, lub gdy po prostu w Polsacie, czy gdzie tam o tym mawiają, bo nie mam telewizji, nie wiem za bardzo, mówią, no gdzieś tam chyba w radiu słyszałem, nawet polskim, że Ether będzie za 10 000 dolarów. To było przy poziomie właśnie 4 000 coś za ETH. Wszystko poszło na rynek. Po prostu co miałem, oddałem i byłem bardzo szczęśliwy. To była bardzo dobra decyzja. Można powiedzieć, że taka zasada, działamy odwrotnie niż media mówią, że trzeba działać. Jak mówią, że koniec, to trzeba dokupować. Jak mówią, że to the moon, to znaczy, że pora sprzedawać. Tak, znam parę osób, które dobrze wykorzystują tą strategię. No, wymaga ona jednak pewnej dyscypliny. Widzę, że wśród komentarzy jest już coraz więcej osób, które chcą brać udział w konkursie, więc myślę, że to jest pora na to, żeby przypomnieć. Każdego tygodnia proponujemy konkurs dla tych, którzy są dobrymi analitykami rynku, którzy potrafią swoimi magicznymi pisakami wyznaczyć kurs, wyznaczyć przyszłą cenę Bitcoina, odnajdują trendy, odnajdują falę Elliota i inne cykle. Prosimy Was o to, żebyście poświęcili chwilę i wytypowali, jaka będzie cena Bitcoina w dolarach na rynku Bitcoin do USDT o godzinie 9 w przyszły wtorek. I każdy, kto poda dobrą liczbę, będzie mógł wziąć udział w konkursie i wygrać tokeny KNG. Ile tokenów KNG? Tyle, ile będzie,
czy 10% łapek w górę pod tym filmem, a żeby wziąć udział w konkursie trzeba napisać komentarz #kwadrans z Kangą 156, po czym podajemy cenę, jaką typujemy Bitcoina. I uwaga, w zeszłym tygodniu bardzo dużo osób wzięło udział, ale jedna z osób nie pomyliła się ponad nasz próg, bo pomylić się można o $25 plus minus. Tutaj pomyłka wynosiła 22, czyli jednak wszystkich zaskoczyła cena Bitcoina, która była dzisiaj. Zwycięzca podał cenę 30 337, podczas gdy na rynku była 30 315, $22 pomyłki, ale i tak gratulujemy. Myślę, że to pokazuje na to, że faktycznie czasami jak jest rynek zmienny, to tylko niektórym udaje się dobrze wyznaczyć odpowiednie ceny. Osoba podpisująca się loginem Janek Traczyk 905 wytypowała tą cenę i uwaga, otrzymuje od nas 58,5 KNG. Gratulujemy wygranej, zachęcamy do kontaktu z naszym customer supportem, żeby otrzymać instrukcję, co dalej. No a Was wszystkich zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w tym nieustającym konkursie. Przypomnę tylko, nie edytujemy komentarzy, no i oczywiście liczy się komentarz, który będzie podany do końca środy i tylko jeden taki komentarz można podać, więc zachęcamy, podzielcie się z nami swoimi przewidywaniami, no i zachęcamy oczywiście również do tego, żeby subskrybować, lajkować i żeby udostępniać ten materiał. Kliknijcie w dzwonek, żebyście nie przegapili żadnego materiału, a zbliża się sezon ogórkowy, to tak w mediach zwykłych, a u nas wręcz przeciwnie, będzie dużo nowości. Tomku, jeszcze jedno pytanko. Ktoś ostatnio popełnił błąd i trafił do więzienia. Tak. Jeszcze może zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to jeszcze wspomniałbym, że tydzień temu zwycięzca, który posiada nick Jakub Baranik 6849, nie zgłosił się po odebrane KNG. Jakubie, prosimy o kontakt z customer supportem, to ważne. Także tak, należy Ci się nagroda i jakby zapraszamy. A wracając do tematu, który poruszyłeś, dokładnie tak. Okazało się, że Dokłon, który miał postawionych wiele zarzutów, trafi do więzienia. No proszę, dlaczego? Właśnie nie z tego powodu, z którego wszyscy by się spodziewali, czyli nie za lunę, a za to, że próbował wyjechać za granicę, używając podrobionego paszportu. Zdesperowany człowiek popełnia dużo błędów. Mam takie wrażenie, że coś tam w jego głowie się dziwnego dzieje. No, mam jeszcze natomiast inną informację związaną z tym samym rzepanem. No co tam jest? Wyszło, jakim zaawansowanym kryptowalutowo osobnikiem jest Dokłon. Otóż okazało się, że służby w Szwajcarii stwierdziły, że zamrożą jego kryptowaluty. I teraz pomyślimy sobie, no zaraz, ale jak to możliwe? Przecież musiałby zdradzić swój klucz prywatny. Nic bardziej mylnego. Dokłon najwidoczniej nie potrafił używać walletów, więc trzymał swoje kryptowaluty u custodiala. Czyli miał portfel na jakiejś giełdzie albo w jakiejś zewnętrznej firmie. No to... Dokładnie. Więc zamrożą mu asety krypto. No to nieźle. I powiem, że to jest przerażające, że osoby wiodące prym, prowadzące projekty kryptowalutowe, tego typu duże blockchainy, nie potrafią właściwie używać blockchaina. No jest to jedna z rzeczy, których trzeba się faktycznie nauczyć. My przyzwyczailiśmy się do tego, że trzymamy pieniądze w banku, trzymamy tak naprawdę nie w domu, tylko właśnie powierzamy je komuś innemu i chyba ta myśl tak bardzo przeniknęła nam do umysłów, że nawet nie mamy świadomości tego, że właśnie trzymając pieniądze w banku tak naprawdę powierzyliśmy je komuś innemu i ten ktoś może w każdej chwili nam zablokować te środki. W zeszłym roku, a może półtora roku temu, czyli w 2021 miało miejsce takie wielkie poruszenie wśród kierowców trucków w Kanadzie i oni wtedy bardzo boleśnie zrozumieli, że tak naprawdę
pieniądze, które mają w banku, nie należą do nich, tylko do banku, a bank tak naprawdę robi to, co rząd każe, bo rząd niezadowolony z tego, że jacyś ludzie chcą protestować przeciwko ich polityce, po prostu zablokował tymże kierowcom karty kredytowe. No, powiedzmy, kazał bankom zablokować karty kredytowe. Ładnie, więc sytuacja jest tutaj ogólnie prosta. Tak naprawdę kupując i dlaczego uważam, że kierunek, w którym idzie SEC z ETF-ami i tego typu rzeczami, o ile jest dobry dla ceny Bitcoina, jest zły dla rynku, bo ludzie będą myśleli, że posiadają tego Bitcoina. To jest nic bardziej mylnego, to wcale nie będzie wasz Bitcoin, nawet jeżeli macie spot ETF-a kupionego u akredytowanego brokera, cokolwiek, to po prostu te środki możecie najzwyczajniej w świecie stracić i lepiej kupić prawdziwego Bitcoina, prawdziwy towar i wysłać go na swój własny portfel, tak? Czyli dokształcić się w tym, jak działa blockchain i po prostu kupować prawdziwą rzecz, a nie promesę, że ktoś coś nam da. Już mieliśmy bardzo dużo przykładów, tak jak Łukasz powiedział, tak jak u brokera ludzie posiadali na przykład akcje spółek rosyjskich, które z dnia na dzień po prostu poleciały do zera. No przecież to są akredytowane papiery wartościowe, czy jak to tam się nazywa, a jednak wszyscy inwestorzy na tym tracą. Prawda jest taka, że regulator wcale nie chroni waszych interesów. Regulator chroni swoje interesy i interesy innych grup, z którymi jest w ścisłych relacjach. Tak, nie inwestorów. Dokładnie. Zawsze trzeba pamiętać, że trzeba prześledzić, skąd i gdzie płyną pieniądze. Taki mały przykład na boku, zupełnie niezwiązany z rynkiem krypto. Parę lat temu powstawał dziennik elektroniczny i tutaj pamiętam, to były jeszcze te czasy, gdy samorządy zamawiały taki dziennik. No i miałem rozmowę ze znajomym, z którym dyskutowaliśmy, dlaczego to rozwiązanie jest tak fatalne. Ono w ogóle nie działa, w ogóle nie funkcjonuje poprawnie, użytkowo jest straszne, nie da się z tego wygodnie korzystać. No i prosty eksperyment myślowy, kto wykonywał ten dziennik? No pewna firma informatyczna. Kto płacił tej firmie informatycznej? Samorząd, więc kogo ona musi zadowolić? Zawsze firma produkująca cokolwiek, czy sprzedająca cokolwiek musi zadowolić tego, kto płaci, a nie tego, kto używa. I stąd ten dziennik elektroniczny zadowalał samorządowców, w żadnym wypadku nie nauczycieli czy rodziców. I tak samo jest ze wszystkimi aspektami. SEC pieniądze dostaje od rządu, może dostaje z jakichś innych jeszcze źródeł, a na pewno nie od nas, od zwykłych klientów, więc on nam dobrze robić nie będzie. Przecież na pewno za ETF jest jakaś opłata rejestracyjna, potem jest oczywiście. opłata za zarządzanie tego typu, czyli za nadzór. Nadzór regulatora, dokładnie. Prawda? No. To jest wszystko ładnie ustawione. I już wiadomo. Też te wszystkie regulacje typu Majka, te rzeczy, które będą wprowadzane na rynku europejskim, może w Stanach Zjednoczonych, w tych wszystkich państwach Zachodu, sprawi, że po prostu konkurencyjność nasza jako właśnie tych krajów bardziej ucywilizowanych będzie niższa w stosunku do krajów wschodnich, gdzie te regulacje się nie rozwiną, bo jeżeli mamy regulacje, to mamy bardzo dużo dodatkowej pracy. To tak jak z podatkami w Polsce mamy. Żeby prowadzić firmę, to tak naprawdę trzeba połowę czasu spędzić na wypełnianie papierów, a połowę na realną pracę. Nie? A jeżeli tych regulacji nie ma, to po prostu ludzie się nie zastanawiają, tylko robią to, co chcą robić. I cena benzyny wynosi 2 zł, a nie 7 czy 6 z kawałkiem, tak jak u nas w tej chwili. Trzeci kwadrans zbliża się do końca, więc Tomku, pomału kończymy. Ja tylko chciałem na koniec pogratulować Binance'owi, że uwierzył nam i wycofał się w końcu z decyzji wycofania niektórych coinów, które delistował. Przestraszył się urzędników, przestraszył się jakichś regulacji. My zapewnialiśmy, nie bójcie się, będzie wszystko dobrze, nie róbcie żadnych takich ruchów, uwierzcie nam, będzie ok. No i na szczęście Binance wycofał się
z tej decyzji. Ja podejrzewam, że tutaj też chodziło o to, że Binance grał pod regulatorów, dogadzał im, był z nimi w dobrej komitywie, dobrze z nimi żył. Stąd po prostu w toku tego podejścia dostosowywał się i już przygotowywał się do nadchodzących regulacji, ale co w momencie, gdy mimo tej pracy, którą przeznaczasz na tym, żeby dobrze żyć z tym regulatorem, żeby dostosowywać się do regulacji, mimo wszystko wrzucają ci te granaty. Tak. Po prostu musisz stwierdzić, no dobra, jak tak się bawimy, to tak się bawimy. Nie wiem, czy słyszałeś Binance Australia. No właśnie chciałem to powiedzieć, taki granacik. Tak, tam był wywiad z ich CEO, który powiedział, że banki wypowiedziały im umowy do dostarczania właśnie metod płatności i dały im 12 godzin. I po 12 godzinach zostali totalnie odcięci od systemu finansowego. Tak, to tylko pokazuje, w jak zadziwiającym świecie żyjemy. Ostatnio rozmawiałem z nowo zatrudnioną u nas osobą. Tak, chwilę mieliśmy czasu, żeby porozmawiać i on powiedział, no młody chłopak, inteligentny, no, na pewno mający poczucie, że wie, co się dzieje, ale mówi: Łukasz, słuchaj, dopiero jak zacząłem tutaj pracować, nagle zobaczyłem ogrom obłudy i zmowy, jaka panuje na rynkach finansowych. W ogóle nie zdawałem sobie z tego sprawy. Faktycznie tak jest. Zwykli ludzie tego tak na co dzień nie widzą. Ta informacja jest bardzo, bardzo sprytnie ukrywana, a z drugiej strony mamy do czynienia z sytuacjami takimi, że jak dochodzi do faktycznie jakichś nadużyć, jakiegoś, nazwijmy to, przekrętu, to tacy regulatorzy są totalnie bezsilni, totalnie nic nie robią, albo nie robią, na przykład tak jak było w sytuacji z Getbackiem, nie robią, bo nie wiadomo dlaczego nie robią, albo nie robią, bo tak naprawdę w ogóle nie orientują się w temacie. I tutaj podam przykład OneCoina, to był ten wielki skamerski przekręt. Mówię o nim, ponieważ czytam pasjonującą książkę o krypto królowej i właśnie o tym wielkim przekręcie. Przyznaję, ominął mnie ten skam. W ogóle nie zauważyłem go, ale jak czytam tą książkę i widzę rozmiary tego oszustwa, które zostało pod płaszczykiem kryptowaluty wprowadzone, tak tego powiem, OneCoin nie miał nic wspólnego z kryptowalutami, mimo że bardzo dużo mówiono tam. Ja myślałem, że może jednak coś tam jest, że chociaż jakiś blockchain był, a się okazało, że nawet blockchaina nie było. Organizatorzy byli tak ograniczeni w swoich technicznych zdolnościach, że nie byli w stanie nawet uruchomić kopii jakiegoś blockchaina, który był open source'owy, także wszystko chodziło tylko na scentralizowanej bazie danych. Tomku, aż mi zaschło w gardle. Polecam tą książkę, może za tydzień podam dokładny tytuł albo w komentarzu tutaj umieścimy. Myślę, że warto poczytać, warto zobaczyć, prześledzić, jak działają tego typu oszustwa, jak wpływają na nasze emocje i dlaczego taka masa ludzi inwestowała w to pieniądze, czasami pieniądze swojego życia. Ja jeszcze chciałbym... Jeszcze jeden news? Nie, do komentarza odnieść może, bo na przykład Mateusz Muli zauważył, że podał cenę 30 333, co by oznaczało, że potencjalnie on byłby zwycięzcą tego konkursu, dlatego jeżeli moglibyśmy zweryfikować komentarz Mateusza z zeszłego tygodnia, to prosimy dział marketingu o... Weryfikujemy go po prostu później i na pewno damy znać. Jest jeszcze osoba zainteresowana tym, co powiedziałeś, czyli jak działają zlecenia cykliczne na Kandze. Ja przyznam, że nie wiem, gdzie mamy materiały opisujące tą funkcjonalność. Funkcjonalność, mimo że jest prosta, to postaramy się odpowiedzieć Ci na to i na pewno pojawi się od naszego działu komentarz, który nakieruje Cię na właściwy trop i właściwe artykuły opisujące tą funkcjonalność. Tak, przygotowujemy w tej chwili bardziej szczegółowe materiały, tak żeby poprowadzić za rękę, bo faktycznie widziałem, że zainteresowanie jest bardzo duże, ludzie chcą z tego korzystać, a mają jakieś lekkie opory z tym, żeby wypróbować to, co jest dostępne. Ja tylko powiem, że po zalogowaniu się na Kangę, w okienku, w którym możemy złożyć zlecenie, jak już jesteśmy na rynku, na przykład Bitcoina do PLN, to
tam znajduje się zarówno po stronie kup, jak i sprzedaj link pod nazwą zlecenie cykliczne i możemy wtedy zdefiniować swoje własne zlecenie cykliczne na tym rynku kupna lub sprzedaży, bo to można wykorzystywać również do prowadzenia takiej cyklicznej sprzedaży. Także mam nadzieję, że już wkrótce, Marianie, będziemy mogli Tobie pokazać jakiś taki samouczek. Mam nadzieję, że to będzie szybciej niż później. Pilnuj nas i punktuj, jeżeli za tydzień nie będziemy mieli dodatkowych informacji. No cóż, jejku, dokładnie właśnie trzeci kwadrans się kończy. Tomku, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek. Dziękuję Ci za informacje, które dałeś. Tak? Okrzyki? Chciałbym zacząć. Tak, dobra. Chciałbym zacząć, tak. Bo... Masz coś nowego? Nie mam nic nowego, ale chciałbym Ciebie tym razem wprawić w zakłopotanie, więc mój okrzyk będzie dzisiaj BCK. Okej, dobra. Czyli Bitcoin ciągle królem. Bitcoin ciągle królem, tak. I co Ty na to? Ja na to powiem, że masz rację, więc powiem również BCK, Bitcoin ciągle królem. To jest dla mnie taki okrzyk bardzo, bardzo istotny. No cóż. No ale jednak ten Bitcoin pokazuje, że tak powiem, że on ciągnie rynek, ta dominacja Bitcoina obecnie, ponad 50%. Nie ma co tu ukrywać, Bitcoin jest najmniej podatny na takie jakieś newsy, to jest jednak najbardziej rozwinięta kryptowaluta. W moim odczuciu, i mówię teraz jako informatyk, to rozwiązanie, które tam jest zastosowane, ono jest po prostu piękne. To, co wymyślono, na początku wydawało się dziwne, potem niepotrzebne, a jak weszło się tak w szczegóły, to nagle człowiek odkrywa, tak, to jest po prostu coś pięknego i implikacje, jakie to ma, to jak to zostało zaimplementowane, takie małe hasełko dla wszystkich może pobudzi Waszą ciekawość. W Bitcoinie nie ma czegoś takiego jak adres docelowy, gdzie są przechowywane środki, to nie istnieje. Nie ma czegoś takiego też jak adres nadawcy. Nadawcy, tak, oczywiście, więc to tylko takie hasło, to, że widzimy te rzeczy, to jest tylko coś sztucznego. Kończymy. Ja widzę znowu czarny ekran. Mamy prąd? Mamy prąd. Działa. Dobrze. No to jejku, już jak tylko coś mrugnie, to... Już chcą nas po prostu zdjąć z anteny, już tak. Koniec. Więc kończymy. Słuchajcie, jak zwykle proszę o to, żebyście polubili, zasubskrybowali, kliknęli w dzwoneczek, a najlepiej, żebyście udostępnili ten materiał znajomym, bo skoro jesteście jeszcze z nami, to znaczy, że było ciekawie, było coś ważnego dla Was w tym materiale. No i dodatkowo oczywiście ocencie, jak zwykle ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6. Skala 6, najlepszy odcinek, jaki kiedykolwiek widziałem. To było po prostu cudowny czas. 1, zmarnowaliście 48 minut mojego życia. Nigdy Wam tego nie wybaczę. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie pozytywne i negatywne komentarze. Tak, zapraszamy. Dawajcie łapki w górę, dzielcie się właśnie tym materiałem, żebyśmy i Wy się rozwijali w tematyce kryptowalut. Jednak chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców z naszym przekazem. No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć, dzięki Tomek. Do zobaczenia. Cześć.